Cześć, tu drogi Mario. Jestem w Pyzdrach, na skraju Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. I znajduje się tu nad Wartą taka piękna marina. Pewno latem bardziej użytkowana. I cały teren zagospodarowany właśnie tutaj wokół ogólnodostępnej mariny. Takie domki do posiedzenia. Albo taki domek do grillowania. Jak Ci się podoba, to skomentuj albo daj kciuka w górę, albo zasubskrybuj kanał. Można pochuźdać ją na huźdaweczce nad Wartą, wpatrując się w jej toń, a właściwie szuwary. Dalej idąc w kierunku obiektu poklasztornego, wchodzimy na takie charakterystyczne schody zrobione z mozaiki i popatrzeć na bardzo gustowne kamieniczki nad Wartą. W obiekcie po klasztorze franciszkańskim znajduje się obecnie Muzeum Regionalne w Pyzdrach. Teraz po sezonie już nie działa, ale biblioteka jest czynna cały rok. Widoczek ze skarpy owego klasztoru na Wartę jest zacny. Pyzdry i marina w Pyzdrach jest częścią wielkopolskiej wielkiej pętli, po której można pływać. Obiekt poklasztorny bardzo zadbany, pewno w użytkowaniu miasta, a tu jakiś stary pałac wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Niestety niektóre te budynki szpecą. Nad Wartą znajduje się również stary obiekt odrobiony, ponieważ jest obecnie szkołą. A ten obiekt pałacu, czy też zameczku byłby bardzo urokliwym miejscem na przykład na hotel. Znajduje się też na skarpie nad Pradoliną Warty i pewno ci, którzy chcieliby wypić poranną kawę na tym tarasiku, mieliby piękny widok. Do obiektu szkoły, jak widać, dołączona jest sala gimnastyczna, wybudowana w takim stylizowanym na stary styl.
z takimi przyporami, też z widokiem na Wartę. A na tylnej ścianie tej sali gimnastycznej taki oto piękny murar. Taka wielka powierzchnia byłaby pokusą, aby jakieś bohomazy tam zrobić. Jako że jesteśmy nad Wartą, to na okres zimowy wyciągnięte z wody są takie oto stateczki. Czarny bocian pilnowany przez jakiegoś czarnego psa. No i takie piękne kamieniczki w Pyzdrach, bardzo zadbane. Jako że jesteśmy w miasteczku, to imponujących rozmiarów znajduje się tutaj rynek. Obecnie w remoncie, z takimi oto pięknymi, wielkimi drzewami, które dają pewno cień latem. No i założyciel miasta Pyzdr, Bolesław Pobożny. Niewielka figura i nie wiemy, jak Henryk Pobożny wyglądał, ponieważ jego postać jest na koniu, a twarz zasłonięta hełmem. Ten rynek nie jest obecnie miejscem handlowym, ale obok niego znajduje się mój ryneczek, to znaczy pyzdrowski ryneczek, gdzie miejscowi producenci pewno w dzień powszedni z rana mogą wykładać swoje lokalne produkty kupowane przez miejscowych i turystów. Bardzo ładne, zadbane miejsce. No i kościółek. Nie taki kościółek, ale dosyć imponujący zabytek. Jego wieża, jak widać, w takim stylu zamkowym wybudowana. Niestety kościół zamknięty. Ten kościół stoi też na takiej wysokiej skarpie, z której rozpościera się piękny widok na pradolinę Warty. Pomysłem władz miasta Pyzdry, aby przyciągnąć turystów, jest taki oto camper park, miejsce na parę samochodów kampingowych, gdzie można podłączyć się do prądu, albo zaczerpnąć wodę, albo wylać szarą czy też czarną wodę. To słupek camper systemu. Działa w ten sposób, że wybiera się tutaj odpowiednią opcję, na przykład prąd, wkłada się monetę i z pozycji numer 1, która tu jest z boku, pobiera się prąd. Ten prąd kosztuje 1 zł za
godzinę. Miejsc na kampery nie ma dużo. 4. Jest miejsce na wylanie szarej wody. No i ów słupek, z którego można pobierać wodę albo prąd. Cześć!